Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, mamy już przeniesione te panele. Tutaj jest jeden string, tak? No, jeszcze tylko zostało, że tak powiem, tutaj przy tym stringu kosmetyczne rzeczy, czyli poukładanie kabli, tak? Poodcinanie wszystkiego to, co jest niepotrzebne, nie? Więc zrobiliśmy takie zadaszenie. Oczywiście tam na dachu będziemy też zwiększać, no ale to w przyszłości. Na razie zajmujemy się tymi panelami. Więc tutaj mamy jeden string i teraz pójdziemy do drugiego stringu. Dobra, mamy tutaj drugi string właśnie, więc mamy takie dwa stringi, nie? Po tyle samo tych paneli, 6 paneli. Te są w innym kącie, że tak powiem. Tamte są w innym kącie, więc tutaj zabezpieczenia, że tak powiem, są wsadzone diody 20 A, tak? Ale zabezpieczenie, które będzie szło do tego inwertera, będzie 16 amperowe, pomimo to, że tutaj te panele produkują po 8 A. Każdy ze stringów może wyprodukować, tylko że no nie będzie takiego prądu, no bo nie ma możliwości od wschodu. Jeden string jest, a drugi od południa, więc żeby razem takiej dużej mocy dawały. No, więc no jest jak jest. Teraz pójdziemy do inwertera i zobaczymy, co tam przy inwerterze. Oczywiście on jest jeszcze na krótko. Podłączone kable, jak widzicie, wiszą jeszcze. Trzeba tutaj kosmetycznie to wszystko poukładać, poprzeciągać kable, wykopać trochę rowków, bo będą przejścia, więc pod przejściami musi być kabel położony w jakimś tam peszlu, czy może w rurce jakiejś damy. Zobaczymy jeszcze, no ale na razie chciałem tak na krótko pokazać. No mamy już zamontowane w końcu, rok czasu leżały na ziemi, więc no po roku już czas najwyższy to zamontować tak na szybko, że tak powiem. No, więc to, idziemy do inwertera i za chwilę się przy inwerterze widzimy, nie? Dobra, jesteśmy przy inwerterze, słuchajcie. No i co, widzicie jakie tutaj prądy są? Słuchajcie, tutaj mam kable, to wszystko jest jeszcze na krótko podłączone. Tak, on tutaj sobie stoi pod zadaszeniem. No i są tutaj MC4, tak? 20 A każda z diod ma, tak? I powiem Wam jedną rzecz, że jak tutaj tak za kabel trzymam, kabel nie jest ciepły, ale tutaj dioda jest ciepła, ze względu na to, że to leżało na słoneczku. Tak? Co tam, Lucjan? Uciekaj stąd. Dobra, na razie to tak jest. Będziemy dzisiaj to już wciągnąć kable. Będziemy, więc sami widzicie tutaj. Nasłonecznienie dzisiaj nie jest zbyt takie mocne, ale przed chwilą nie było słońca i widziałem na inwerterze i na liczniku 12 A szło maks prądu. Tak, więc sami widzicie tutaj akurat te 20 nic nam nie porobią. Te MC4 się nie potopią. Zresztą będziemy kontrolować, będziemy sprawdzać. Jeśli by coś się działo, to na pewno będziecie o tym wiedzieć, tak? No i co? Idziemy teraz może do licznika. Zobaczymy, ile on tam wyprodukował tej energii od samego początku, czyli od 2 chyba bodajże lutego albo marca, nie pamiętam dokładnie, muszę iść po karteczkę, zobaczyć. Wiem, że 1 maja skasowałem licznik, tak? No i od 1 maja, że tak powiem, do dnia dzisiejszego, no cały czas ładuję już na tym nowym, nowe jakby liczenie jest, nie? Ale idziemy po karteczkę i pokażę Wam, jakie zabezpieczenia użyłem, bo będziemy to wszystko przełączać tam pod te wszystkie zabezpieczenia, żeby to było już, tak powiem, oryginalnie dobrze zrobione. Oczywiście jeszcze muszę tutaj uziemienie, bednarkę użyć i szpikulce, żeby po prostu no, to uziemienie tutaj zamontować, tak, no bo każde, że tak powiem, urządzenie off-gridowe powinno być zasilane uziemieniem. Nie będę brał tego z uziemienia z elektryki, z sieci, tylko po prostu oddzielne. Tutaj muszę je wbić, te szpilki, żeby to uziemienie było sobie zamontowane. Jeszcze to jest do zrobienia, no ale pokrótce pójdziemy, zobaczymy, co tam przy liczniku się dzieje, tak? Także za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj przy tych zabezpieczeniach, które tutaj będą działały. Słuchajcie, tu przyjdą te dwa stringi, które będą właśnie tutaj tymi diodami rozdzielane, tak? Tutaj do MC4, stąd przychodzi tutaj do wyłącznika, będzie przychodziło, tak? Do wyłącznika. Z wyłącznika oczywiście bezpośrednio jest do urządzonka, które będzie właśnie jakieś tam przepięcia i wyładowania atmosferyczne uziemiać, tak? No i oczywiście
Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie. Oczywiście ten włącznik jest, ja pokażę może, 20, tak? Taki użyjemy. Ja. C20 63 amper. Przez niego może przechodzić. Ja pierdzielę, nie? Czekajcie, bo to człowiek zawsze nie ma tych paluszków takich ładnych. Zoomuję. Zoomuj ładnie. 16 amper. I takie zabezpieczenia będą tutaj wsadzone. Tak? O, i one będą sobie tutaj przechodziły. No i zobaczcie, tutaj licznik od pierwszego 130 kW. Tak? Idzie. To na razie jest na krótko podłączone, tylko przez ten licznik, żeby po prostu było zliczane cały czas. I teraz słuchajcie, idziemy tutaj tymi dwoma kabelkami, bo będzie tutaj na zasadzie podłączone pierwsze gniazdko z inwertera, no i później na drugie gniazdko, czyli dlatego są dwa liczniki. Myślę, żeby tutaj jeszcze dołożyć dwa zabezpieczenia 16 amper, no żeby było dla bezpieczeństwa, tak? No właśnie. Dobra, ale lećmy. Tutaj leci kabelkami do gniazdek. W gniazdkach są zamontowane, poczekajcie, są zamontowane termostaty. Taki termostat ze względu na to, że tutaj mamy grzałeczkę bez termostatu. Tutaj jest jedna grzałka, tutaj jest druga, a tam jest trzecia. Więc tutaj ten zbiornik 800 litrowy jest właśnie ogrzewany na chwilę obecną dwoma grzałeczkami. Zobaczcie, jakie są temperatury ustawy. 65 się załącza, 75 się wyłącza. Tak? Poniżej 65 się załącza. Na chwilę obecną jest 57, wiadomo, rośnie. To jest jakby ta pierwsza grzałka, która jest tak mniej więcej w 1/3. Tak? Teraz drugi. 53. Te same ustawienia. Oczywiście będę musiał tutaj się pobawić, żeby one się w miarę razem wyłączały, zsynchronizowały te dwa, bo to jest jakby na jednym gniazdku te dwa. Tak? No i trzecia grzałeczka, która jest niepodłączona, jest na samym dnie. Oczywiście ta trzecia grzałeczka będzie miała swoje gniazdko i oczywiście od tego gniazdka jeszcze poleci jeszcze jeden kabel do że tak powiem, ogrzewania tamtego zbiornika, nie? Jo. Dodatkowo oczywiście, jeśli już tutaj temperatury na tym dużym zbiorniku będą no, oscylowały tam powiedzmy w 70 stopniach, no to później tamten jeszcze zbiornik dodatkowo będziemy tutaj grzać i dół tego zbiornika 800 litrów plus tamtego 140 litrów dodatkowo jeszcze, żeby to wykorzystać maksymalnie dużą, no żeby wykorzystać maksymalnie te słoneczko, które mamy, nie? Które będzie. Na razie oczywiście tutaj temperaturka jest jakby pokazana na grzałkę na dom, ale tutaj akurat nie grzejemy dzisiaj. No tutaj takie są te temperatury. Tam u góry było, widzieliście jaka? Tu w połowie. Pokaż, widać coś? Widać? Pokażę. O, 50,3, a na samym dole jest 25,7. Jo, więc tak to wygląda. Tak to będzie śmigało. Jeszcze muszę tą trzecią grzałkę jeszcze podłączyć, termostacik właśnie zamontować. Słuchajcie, pokażę ten termostacik. To jest zwykły gniazdkowy termostat, tak? Który można kupić, nie wiem, tam za 40 zł. Ze względu na to, że te grzałki, które tutaj mam, no bo mój bufor nie pozwalał na wkręcenie długich grzałek, więc szukałem u producentów, ale zaśpiewali mi tyle i uhuhu, panie kochany. No i znalazłem grzałeczki bez termostatu po 60 zł za sztukę. W polskim sklepie to akurat te grzałki idą jakby Made in Italia, tak? No i to grzałka, nie? Jest rureczka na właśnie termostat, żeby tam włożyć sobie. No i kupiłem taki jeden termostat, ma tam przepustu prądu 3600 W, a ta jedna grzałeczka ma po prostu 1500 W. Więc nawet te dwie grzałeczki, jeśli są załączone i duża jest produkcja prądu, no to tutaj na liczniku pokazuje mi maksymalnie 12 A. No bo więcej po prostu grzałki nie wezmą. Tak? Jak odepnę jedną grzałkę, to po prostu moc spada. Także no na MC4 wszystko będzie śmigało, nic nie będzie tutaj przerabiane, przynajmniej na razie. Jeśli zauważę, że są jakieś kłopoty przy dłuższej eksploatacji, no to na pewno będzie to poprawione. Tak? Jo, no co, myślę, że to tego na dzisiaj na tyle, tak? Muszę iść tam wszystkie kabelki sobie, że tak powiem, poustalać. A, jeszcze słuchajcie, za chwilę się widzimy
Zobaczymy, ile na tej karteczce tam dodatkowo wyprodukowało tego i w jakim czasie. I powiem Wam, jaka to jest moc zamontowanych teraz już tych paneli. Tak? Bo tylko te 2 stringi zostają. Ten trzeci string, który leżał na ziemi, jego po prostu nie montujemy. On będzie do zasilania banku energii. Także za chwilę się widzimy i do po kartkę. Dobra, słuchajcie, mam tutaj teraz już tą karteczkę. Tam było 135 kW. I tak jak już mówiłem, 2 marca, 1 marca zostało to podłączone. Od 2 zacząłem spisywać. Tak? No dobra. Ok, mamy marzec. W marcu nam wyprodukowało 235 kW. Pamiętajcie o tym, że te panele leżały na ziemi. Tak? 235 kW. Później została dołożona druga grzałka. I mamy kwiecień. W kwietniu do kwietnia na 2 grzałkach, czyli te 235 plus oczywiście to, co tutaj się wyprodukowało, no to 29 kwietnia, tak, było 596 kWh. To wszystko poszło w ten zbiornik, gdzie było też wykorzystywane na ogrzewanie domu. Dzisiaj mamy, 14 maja i mamy plus 135, tak, plus 135, to ile to wyszło? 135, 500, 600, 731, 731 kWh od 1 marca, tak? Tam jest teraz zamontowanych, wcześniej było 3 stringi po 6 paneli 330, tak? Czyli 18 sztuk razy 330 to jest ile? 3, no prawie 6 kW, 5 z kawałkiem. Tak, prawie 6 kW pika było, to było na ziemi, no ale wiadomo, pod kątami takimi, że tak powiem, to światło rozproszone bardziej działało niż to było tak, że tak powiem, no nie były dobry kąt, tak, więc te panele po prostu tak produkowały, jak produkowały. Na chwilę obecną są 2 stringi po 6 paneli, czyli 12 paneli razy 330 to jest 3000. Ile? 6 plus 6 to 12 razy 330 to jest 3600 coś tam, nie? Prawie 3700. No to 3,7 powiedzmy kilowata, tak? I tak zostaje. Więcej nie będę dokładał, bo z tych moich obserwacji widzę, że ta akurat instalacja będzie wystarczająca dla mnie. Ze względu na to, że jeszcze mamy te chłodne noce i pompa ciepła już nie chodzi, wyłączona została przedwczoraj. I no i co? I dogrzewamy się z tego bufora jeszcze. Tam puszczamy na grzejniki 30 stopni w nocy, żeby tam troszeczkę przedmuchało. To o 21 załączam chyba, czy o 22. W zależności jak tam, no po prostu no, jak zachodzę do piwnicy, to tak włączam, tak? Więc nie mam ustalonej godziny. Rano zachodzę, wyłączam i tyle. Podłogówka oczywiście chodzi na termostacie, więc jeśli w domu jest temperatura, to ona się w ogóle nie włącza. No, więc tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Standardowo łapy, suby, tak? I na chwilę obecną tyle. Więc widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, cześć!